Witajcie moi drodzy. W tym odcinku chciałbym Was odprowadzić po państwie watykańskim. Siódmego czerwca 1929 roku wraz z wejściem w życie traktatów laterańskich powstało państwo Watykan. Jest ono najmniejszym państwem na świecie. Jego powierzchnia wynosi 0,44 km², a zamieszkują je głównie księża, zakonnicy i urzędnicy kościelni. Watykan, mimo że zrośnięty z Rzymem, jest autonomicznym państwem. Posiada własny rząd, wojsko i policję, jak również walutę euro watykańskie, banki, rozgłośnię radiową nadającą m.in. audycje w języku polskim. Nazwa państwa pochodzi od wzgórza Watykanusa znajdującego się na prawym brzegu Tybru. W starożytności znajdowała się tam etruska osada zwana Vatica lub Vaticum, nazwa Watykan, pola watykańskie, określane jako płaski obszar między Tybrem i wzgórzami Janiculum oraz Monte Mario. Pierwotna bazylika została zbudowana przez Konstantyna Wielkiego około 324 roku jako świątynia memorialna nad grobem świętego Piotra. Była to duża 122 na 64 metry pięcionawowa bazylika zakończona poprzeczną nawą, transeptem z przylegającą do niej absydą osi nawy głównej. Od schodu poprzedzało ją duże atrium z fontanną umieszczoną w jego części centralnej. Tutaj mamy przypuszczalny plan pierwszej bazyliki świętego Piotra przed wyburzeniem. Czarne linie pogrubione pokazują plan oryginalnej bazyliki konstantyńskiej. Szare linie to elementy dobudowane w ciągu kolejnych stuleci. Niestety po prawie 1200 latach użytkowania bazylice groziło zawalenie. Ówczesny papież Mikołaj V zwrócił się z prośbą o wykonanie ekspertyzy do architekta Leona Battista Alberti. Architekt stworzył projekt całkowitej przebudowy, lecz nie doszła ona jednak do skutku. Kiedy władzę w państwie kościelnym objął papież Juliusz II, wyburzono starą bazylikę, niszcząc przy tym niestety mnóstwo grobów świętych oraz wiele dzieł sztuki. Zadaniem budowy nowego kościoła papież złożył na ręce architekta Donato Bramante. Plan bazyliki według tegoż architekta. Bazylika według planu Raffaella Santi. Śmierć papieża w 1513 roku oraz Bramantego 11 marca 1514 roku doprowadziły do znacznych opóźnień. Pracę przejął kolejny uczeń Bramantego oraz zakonnik dominikański. Ten ostatni doznał wkrótce paraliżu prawej ręki i zwrócił się do papieża z prośbą o zatrudnienie jakiegoś asystenta, który będzie za niego wykonywał rysunki. I tak do budowy dołączył wybrany przez papieża Leona X Raffaele Santi. Bazylika według myśli Antonio da Sangalo młodszego. Santi pracę nadzorował do roku 1520, kiedy to zmarł. Kontynuatorem budowy został Baltazare Peruzzi, architekt i malarz włoski rodem z Sieny. Korzystał z pomocy Florentyńczyka Antonio da Sangala młodszego. Ponownie zmieniono plan z powodu kolumn podtrzymujących kopułę, ponieważ zaczęły pękać. Niestety z powodu wojny prace zostały gwałtownie przerwane w 1527 roku. Tak wyglądał plan bazyliki zaprojektowanej przez Michała Anioła. Po śmierci Sangalo młodszego w roku 1546 nadzór nad budową przejmuje 70-letni wówczas Michał Anioł Buonarroti, który ponownie powraca do projektu opartego na Krzyżu Greckim.
Projektu tak bardzo wzorowanego na Donato Bramante, który ujednolica i dodaje mu charakteru budowli monumentalnej. W wyborze części istniejącej już konstrukcji złośliwi śmiali się, że Michał Anioł spędził więcej czasu na burzeniu niż na budowaniu. Pod naciskiem krytyki Michał Anioł rezygnuje z dalszych prac i umiera w 1564 roku. Dalszą rozbudowę kontynuuje ostatni z architektów Carlo Moderno i kończy ją w 1614 roku. Na teren Watykanu można wejść w 5 miejscach, w tym przez 3 bramy: Arco della Campane, Brama Świętej Anny i Bramę Spiżową. 2 pierwsze znajdują się na placu Świętego Piotra. Wejścia znajdują się też przy auli Pawła VI oraz muzeach watykańskich. Plac Świętego Piotra i charakterystyczna kolumnada są prawdopodobnie jednym z najłatwiej rozpoznawalnych miejsc na świecie. Na jego kształt składają się 2 figury geometryczne trapez i elipsa. Całość jest otoczona kolumnadą z rzeźbami 140 świętych. Wśród nich znajdziemy jednego Polaka, świętego Jacka Odrowąża. Ponoć jej architekt, Lorenzo Bernini, zamierzał pierwotnie zamknąć cały plac, ale po śmierci Aleksandra VII wycofano się z realizacji tego projektu. Charakterystyczny kształt placu sprawia, że jeśli zatrzymamy się u wejścia, to przez kolumnadę będziemy mogli podziwiać w pełni piękno bazyliki. Fontanny, mimo że wyglądają niemal identycznie, pomiędzy powstaniem jednej i drugiej minęło ponad pół wieku. Obelisk watykański jest prawdopodobnie jedynym antycznym obeliskiem, który nie przewrócił się od czasów starożytnych. Monument stał nienaruszony tuż obok bazyliki wybudowanej przez cesarza Konstantyna i dopiero pod koniec XVI wieku papież Cyklus V zlecił przeniesienie kolumny oraz postanowienie jej na środku placu Świętego Piotra. Na szczycie obelisku umieszczono pozłacany krzyż, we wnętrzu którego znalazły się fragmenty relikwii Krzyża Świętego. Fasada jest dziełem Carlo Moderno. Powstała na miejscu poprzedniej w latach 1607-1614. Zbudowano ją z trawertynu z kamieniołomów w Tivoli. Na belkowaniu widzimy łacińską inskrypcję, tłumacząc to pisze: na cześć księcia apostołów Paweł V Borghese, papież w roku 1612, 7 swego pontyfikatu. Na fasadzie widzimy 13 posągów. W centrum znajduje się Jezus, a po jego lewej i prawej stronie rzeźby apostołów. Brak jest jednak świętego Piotra. To, co powstało, było w założeniach wierne projektowi Michała Anioła, ale wzbogacone zostało pomysłem następców.